Witajcie, jesteśmy w Norwegii. W tym odcinku pokażemy Polar Camp i rzeczy, które na nim się wydarzyły, czyli wieloryba i renifery, które przyszły na kemping, oraz najciekawsze miejsca na drodze widokowej numer 17, punkty widokowe, ciekawe toalety, piękne klify i fiordy. Zobaczycie też, jak korzystać z promów drogowych w Norwegii i dlaczego nie ma się co martwić na zapas, że się nie ma żadnych biletów. Zapraszamy w naszą podróż po północnej Norwegii. Jedźcie z nami w tym odcinku i w następnych, które będą jeszcze na kanale, i zapraszamy do obejrzenia również naszych pozostałych filmów. Wjeżdżamy w tym momencie na drogę widokową, ale jeszcze będziemy przed tą drogą szukać kampingu. Nie, to już na tej drodze będzie kemping. Na tej drodze, ale dzisiaj nie jedziemy całej tej drogi. Tylko kawałek do kampingu. No, jedziemy z górki na pazurki. Trochę hamowanie było. Słuchajcie, mamy 28 stopni, także upał i mamy nadzieję, że taka pogoda będzie jeszcze przez jakiś czas. Jedziemy tą piękną trasą widokową, ale kierunek nasz to oczywiście Lofoty. Ależ widoki piękne. No i po prostu uwielbiamy Norwegię. Dla tych pięknych widoków, krajobrazów i tej natury. No przed nami taki tunel teraz. Ta droga widokowa biegnie wzdłuż wybrzeża. Niestety jest to droga trzeciorzędna w Norwegii, nie ta autostrada główna, która biegnie lądem. I jest w związku z tym wąska, miejscami nawet bardzo wąska. Ale za to widoki wynagradzają wszystko. Są szczyty, fiordy, tunele, przeprawy promowe, a także archipelagi wysp, takie jak Szkiery troszkę. Także jest bardzo urozmaicona i na pewno warta przejechania. Wzdłuż tej trasy są przygotowane miejsca parkingowe z toaletami i z punktami serwisowymi, niestety w sezonie zatłoczone. Każde z tych miejsc ma jakieś atrakcje. W tym wypadku są to schody do samego morza, bardzo strome. Na dole można połowić rybki. Są też ławeczki, gdzie można zjeść lunch. Woda czyściutka. Nawet jakiś pieseczek na miejscu. No, pięknie. Ale chyba ryby nie biorą. A to toaleta na parkingu. No, kamperów pełno. A, tutaj niepełnosprawny. A tu toaleta, zobaczymy co tam w środku. A w środku umywalka. Kibelek, ale wszystko architektoniczne. No super te parkingi na tych drogach widokowych, ale 3/4 roku niestety odbiera straszny tłok, który tu panuje. A tu jest mapka tej drogi widokowej. My jesteśmy tu. O tu, Helaga. No wiedzie droga aż do Godstraumen, ale my dzisiaj pojedziemy tu blisko przed promem gdzieś i na kręgu polarnym zatrzymamy się na kempingu. Na 2 dni odpoczniemy i dopiero potem pojedziemy dalej. Po drodze mamy tak piękne widoki, że musimy to nagrywać i pokazać, i jeżeli ktoś nie chce, to niech przewinie ten kawałek filmu, ale sugerujemy, żeby jednak obejrzeć w całości. Wjeżdżamy teraz w jeszcze węższą drogę. I tu już też będziemy musieli bardziej uważać. Jest
I tu kolejna miejscówka z parkingiem, gdzie można zobaczyć piękne widoki tuż koło drogi. Idziemy na punkt widokowy po takiej skale. Punkty pomiarowe. A tu wyspy i szkiery, które są na morzu. No i po krótkim przejściu, może 200 metrów, jesteśmy na punkcie widokowym. Na wyspy, morze, fiordy. Pięknie, jeszcze tam za te krzaki zobaczymy. Taki piękny widok na fiordy i tam droga, którą pojedziemy. I 25 km stąd mamy kemping. To się zatrzymamy, jak będą miejsca. Po drodze na kemping mamy kolejny tunel, ale ten różni się od tamtych. Jest nowoczesny, szerokie pasy są, także bardzo wygodnie jedziemy. Pierwszym kempingiem, na którym zatrzymujemy się w Norwegii, jest Polar Camp. Jest to kemping położony nad samym fiordem. Chyba byłe gospodarstwo rybackie, które w sezonie prowadzi również działalność kempingową i restauracyjną. Kemping ma wydzielone parcele w kilku miejscach oraz taki duży parking, właściwie stellplac przy wjeździe. Jest restauracja, są cały serwis, można skorzystać i piękne widoki. Jest również możliwość wypożyczenia łodzi i połowów ryb. Kemping też oferuje domki. Stoimy na Polar Camp, prawie że na kole podbiegunowym. Zobaczcie, w Norwegii i zacieniacz się przydaje, i markiza, bo lampa taka, że szok. Nie spodziewaliśmy się upału w Norwegii, a jednak mamy. Idę pokażę kemping. Mini plac zabaw. W kempingu są też domki i restauracja. Kemping ma przystań rybacką, można wypożyczyć łódki. Na górze też jest miejsce, taki stellplac dla kamperów. Budynek sanitarny z malutką kuchenką, łazienkami. Z tyłu jest zrzut kota i szarej wody. Taki dosyć prymitywny, no ale jest. Jest też recepcja. Właśnie przy recepcji jest restauracja, ale tylko wieczorem wydają posiłki. Lista potraw jest bardzo krótka. My zamawiamy fish and chips i krewetki. I to kosztuje po 250 koron za porcję, czyli całkiem niedrogo. A jakość naprawdę bardzo dobra. Upał taki, że nie idzie się nie wykąpać w morzu. Woda ma 21 stopni, czyli nie jest tak zimna. Przy prawie 30 na podwórku to bardzo miła taka ochłoda po całym dniu tego upału. Mamy teraz odpływ. Piękne skały z Miką. Na tych skałach poszliśmy posiedzieć sobie i popatrzeć na morze i mieliśmy wielkie szczęście. Za chwilę to zobaczycie wy też. Zobaczyliśmy wieloryba w naszej zatoce. O! Jest, teraz mięsie Jest, o. Jest! Teraz mięsie wynurzył. Ale jest, cały czas. On gdzieś może tu płynie, czekaj. O, znowu. O! No. A teraz tak malutko grzbiet wynurza. O! Szybko! Szybko, nagrywaj! Ale numer jest. No. O! Znowu. I jeszcze tak parską. Tak, no bo on wydech robi. Aha.
bardziej nie można. Tam. Teraz już tylko Ale coś tam zakręcił. będzie w drugą stronę płynął, bo może tam jest za płytko. Renifery przyszły na kemping. Jest godzina 7:30 rano, więc jeszcze wcześnie. A te sobie tutaj chodzą i jedzą. No, witajcie w nowym dniu. Opuściliśmy nasz kemping i jedziemy dalszą częścią drogi widokowej w kierunku na Salzstraumen. Po drodze będziemy mieli przeprawy promowe, tak jak teraz właśnie czekamy w kolejce na prom, i tunele. Także droga ciekawa, chociaż zapowiadali słońce, a mamy mgłę, ale może się rozwieje. Chyba po Ale tu- południu ma być rozwijanie tej mgły. Tak, ale tu jest ciepło, przy przeprawie promowej statki stoją, zaraz Wam pokażemy. O, jaka ładna przeprawa klimatyczna ze statkami rybackimi. Przy przeprawie promowej jest jakaś świetlica, toaleta. Także pół godziny, które mamy na oczekiwania na prom, sobie mile spędzimy. No tu można też wieczorem, jak na przykład. Nie, tu zakaz postoju, tylko zakaz stanąć jest. wolno, ale jakbyś stanęła, pewnie by nic nie zrobił, nie? I teraz jest odpływ. Woda jest O, cofnięta. chyba prom już przypływa, bo coś słychać tam hałasuje. Także zobaczymy, czy się załapiemy, czy na następną turę poczekamy. A wczoraj tutaj widzieliśmy wieloryba. Także mieliśmy super szczęście, bo wszyscy nam zazdrościli, nikt nie widział, tylko my je. Nam Ale pokazać. wrzucimy takie króciutkie przebitki z tym wielorybem, bo się udało troszeczkę sfilmować, trzeba się dobrze przyjrzeć. Ja dzisiaj rano z kolei renifery przyszły sobie. Opłaty za prom naliczane są na podstawie tablic rejestracyjnych i potem w tym autopayu przychodzi informacja, ile trzeba zapłacić po powrocie do Polski. Chociaż na niektórych promach skanują i na bieżąco trzeba zapłacić. Zobaczymy, jak tutaj będzie. Stoimy i czekamy w kolejce. O, prom już przypłynął, się otworzył i będziemy zaraz wjeżdżać. Tutaj mamy mapkę, gdzie prom płynie i my będziemy płynąć do Jektvika. O, stąd do Jektvika, potem przejedziemy całą trasą drogą numer 17 aż do Salzstraumen. Tu się zatrzymamy na kempingu i połowimy ryby. No i będzie jeden z 5 tych najważniejszych miejsc w Gdzie Norwegii. są prądy pływowe, a po drodze będą ciekawe toalety. No i wjeżdżamy na prom. Zobaczymy, gdzie nas ustawią. Tak, wjeżdżamy tutaj. Tam. Pokazał, że tam wjeżdżamy i tu mamy to taki duży prom. Bardzo duży. Na hamulec wysiadamy, idziemy sobie na górę. Jesteśmy na promie. Można tu gdzieś sobie usiąść, coś przykąsić. A najlepiej chyba Zobaczyć wielorybę. wyjść na dwór i może znowu wieloryba zobaczymy. O, jesteśmy na pokładzie. No i płyniemy promem do Jedwika. No szkoda, że mgła akurat siadła. To widoki mniej zacne. A to nasz kemping Od strony morza. od strony morza. Przedtem myśmy widzieli pływające promy, a teraz my jesteśmy na promie. No i zaraz dopłyniemy do miejsca przeznaczenia, do Jedwiku, i pojedziemy dalej. Drugi raz wieloryba nie udało się zobaczyć niestety. I teraz przy wejściu do portu mgła się rozwiała i mamy przepiękne widoki na fiord i te góry i skały. Bardzo ładny ten Jedwik.
Czekamy na wyjazd z promu, już dziób otwarty. Zaraz będziemy wyjeżdżać. Pokazuje nam 174 km do celu. Czyli do kempingu na Salzstraumen. No i tam zobaczymy, czy na jedną noc, czy na dwie noce się zatrzymamy. Zobaczymy, jak będzie kemping, jak ryby będą się łapały. I jak to wszystko będzie wyglądało, bo no na tym kampingu mamy chęć na dorsza. Musimy w końcu złapać dorsza I go zjeść. No i wyjeżdżamy właśnie teraz z promu. O, już jaka kolejka w drugą stronę czeka. No i sobie spokojnie jedziemy. Teraz strony podjazd będzie 11%. 11%, tak będzie. A tu kolejka, ale wszyscy pewnie się władują na ten prom, bo jest bardzo duży. O, na Bodo mamy strzałkę, ale my jeszcze do Bodo będziemy trochę później w Bodo. Na mapce pokazuje nam, że za 27 km kolejny prom, także będziemy jeszcze po drodze płynąć drugim promem. Stajemy na parkingu i będziemy sobie jeść. A taki mamy widok. I już taką piękną pogodę mamy. A wyjeżdżaliśmy, to wszystko było za mgłą. A tutaj dojeżdżamy i już mamy super pogodę. Przyjechaliśmy na drugi prom, ten króciutki, ale jest po drugiej stronie, to musimy poczekać. O, już prom chyba płynie w naszą stronę. To za chwilę może będzie. Z pół godziny poczekamy. A jakie piękne góry wokoło mamy. Także miło postać, jaka woda czyściutka w morzu. Czekamy, prom już wyładowywuje z drugiej strony samochody. Wyjeżdżają z promu. I zaraz my wjedziemy. I my będziemy. Bardzo mało samochodów. Chyba za nami już nikogo nie ma. Dwa kampary, taki jeden osobowy. Jeżdżamy na prom. No, pan będzie nas ustawiał. Tutaj siedzimy na promie, nie wychodzimy. Prom jest nieduży. Stoją raptem 4 samochody. Dopływamy. Wrota się podnoszą. Tak. Teraz opuszczą barierkę i wyjedziemy już. O, i widok już mamy na brzeg. Trasa podróży jest dłuższa niż 2,6 km. Jedziemy dalej. Po drodze zatrzymujemy się na parkingu z widokiem na koniec drugiego co do wielkości lodowca w Norwegii, Svartisen. I piękna zatoka i piękne widoki. I na wkrótce jedziemy dalej w kierunku na Salzstraumen. Wjeżdżamy do tunelu, który ma długość 7,5 km. No i nareszcie wyjeżdżamy z tego tunelu długiego. Gdzie jesteśmy? Jaki widok mamy? O, ależ widok mamy. Następny tu. Ale będzie kolejny tunel. No mamy teraz taki kawałek drogi i trzeba bardzo uważać na zakrętach, bo jest 5 metrów szerokości. O, Nie się wpasowała w fiord. pięknie. Ciekawe, czy będziemy tamtędy jechać. No zobaczymy. No i jadąc drogą widokową numer 17 jest kolejne miejsce parkingowe z taką rybką. Jakieś nazwiska, ale nie wiemy kto to. I tu jest napis. A, bo tutaj jakiś statek zatonął. Tu chyba coś idzie. A, to jest miejsce, gdzie zatonął statek. W 43 zatonął.
wypłynął i nie wiadomo gdzie, nie? Mhm. No i teraz znaleźli na dnie, że leży, nie? No to znaleźli w 99. Także to jest pomnik marynarzy, którzy polegli na okręcie podwodnym w 1943 roku. Skale są wyryte A w 1985 statek został odnaleziony na głębokości 100 metrów. Tu jest takie zejście nad morze, ale niestety mgła i odpływ. Ale sobie można usiąść i posiedzieć i popatrzeć się. A tam idziemy, zobaczymy jedną z takich designerskich toalet. O. Zrobimy zdjęcie tej designerskiej toalety, zobaczymy i przy okazji skorzystamy. Toaleta designerska, niestety nie skorzystaliśmy, bo wewnątrz zapchana. Skorzystamy u siebie w kamperku. No i jedziemy dalej po drodze. Tam te toalety niestety niechlubne minęliśmy, ale parę kilometrów dalej jest kemping i następne miejsce parkingowe Storwika przy plaży. Stanęliśmy tu. Pięknie położone miejsce. Trochę chmury się rozeszły, więc widać góry. I idziemy, zobaczymy na plażę. O, u podnóża takiej góry stoimy. A jak była mgła, się zdawało, że tutaj żadnych gór nie ma. A się okazało, że są. Tu można sobie zjeść. Ławeczki. Takie miejsce piknikowe, stoliki. I idziemy, zobaczymy. O. I tu jest piękna plaża. Przechodzimy przez mostek nad strumyczkiem. I zobaczymy, co tam będzie, jak ta plaża będzie wyglądać. Bardzo ciekawi jesteśmy. Tym bardziej, że w tej chwili jest odpływ. Widoki przecudne, szczególnie te góry w tych mgłach. Plaża piękna, piaseczek bialutki, suchutki. No jest odpływ, więc może się mocno cofnęło. Ale na pewno miejsce, gdzie można się zatrzymać czy na noc, czy na dwa i poplażować. I to wszystko w tym odcinku. Dziękujemy za pozostanie z nami do końca. Przypominamy o komentarzach, łapkach i subskrypcji, jeżeli ktoś nas jeszcze nie subskrybuje, a większość naszych widzów nas nie subskrybuje. I dziękujemy i cześć. Do zobaczenia.